Jest poniedziałek, 8 czerwca i dzisiaj rozpoczynam właśnie modernizację skrzynki tej oto od początku. To jest w tym momencie stan, jaki zastałem praktycznie i będę tutaj dokładał nowe obwody. Na razie to rozkręcam, bo chcę poprowadzić inaczej wszystkie przewody i rozmieścić elementy inaczej, według swojego planu. No dobra. Ok, teraz skrzynka jest już opróżniona z wszystkich elementów, wszystkie kable są do góry powyciągane i teraz będę zajmować izolację tam, gdzie jest to potrzebne, bo nie, jak widać, nie jest izolacja zdjęta prawidłowo. Tutaj teraz, zanim jeszcze zdjąłem te wszystkie izolacje, o których mówiłem wcześniej, rozplanowałem sobie tutaj główne elementy. Otóż tutaj jest cały rozłącznik trzyfazowy, który podłączę właśnie tutaj do tych przewodów, ponieważ one są w tym momencie bardzo w prostej linii, więc będzie mi to wygodnie, nie? I do tego jest ten wskaźnik LED do faz i podłączę je właśnie z dołu, specjalnie z dołu podłączę te fazy w tym miejscu, żeby z góry podłączę stąd dotąd i stąd pójdę na dół i do góry. No, dobra, to tyle. Tutaj teraz właśnie jestem na takim etapie już, że odizolowałem wszystkie izolacje, odciąłem wszystkie izolacje i poprowadziłem do góry elegancko i na dół wszystkie przewody. Zamontowałem rozdzielnicę tutaj na dole, po środku i u góry. I teraz będę montował poszczególne elementy już rozdzielni. Tutaj na dole są te izolacje wszystkie. Więc na razie tutaj wszystko dobrze. Nie ma problemów żadnych. Jestem już sobie. Jak widać, zamontowałem wszystkie elementy. I teraz będę przystępować do montowania przewodów w tej skrzynce, bo już wszystkie elementy aktywne, a czy można powiedzieć funkcjonalne, są. Zabezpieczenie jest, LEDy są, odłącznik jest, rozłączniki nadprądowe są, kolejne rozłączniki nadprądowe z podziałem na B16, B20. W tym miejscu będzie zamontowany, wymieniony będzie, bo tutaj tu jest LCD, ale tutaj będzie zamieniony na rozłącznik trójfazowy. Tutaj mamy LCD i tu na dole też mamy LCD. O. I to gotowe, nie? No tutaj jestem już po drugim etapie instalacji wszystkich ważnych modułów. I tak, tutaj na razie wszystko wygląda w ten sposób, bo jest wszystko niepodłączone. Wszystko, co dotyczy gniazd i oświetleń. Natomiast są podłączone główne obwody. Zostało mi podłączyć teraz już same końcówki, czyli same urządzenia końcowe. O. I to są te wszystkie urządzenia końcowe, które będę podłączał. Więc myślę, że najtrudniejszą część rzeczy zrobiłem. Teraz już będę podłączał urządzenia. Myślę, że to mi potrwa dość dużo krócej niż ten etap, bo jest teraz w tej chwili godzina 6:30. Dobra, kurczę, to już jest chyba na dzisiaj koniec. Jest 22, ja już nie będę więcej robił tutaj. Jeszcze mi zostało sporo rzeczy do zrobienia.
Nie wiem, jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6 jeszcze obwodów do zrobienia. Już nie robię więcej. To posprzątam i odpocznę na dzisiaj. Oto dzieło Tomasza Elektryka, pierwszego króla kabli spaghetti. Oto zrobił przez 2 doby te kable, No nie, no jest 12 godzina. 1,5 doby, jeszcze szybciej. Ale jeszcze nie jest skończone. I tak to wygląda w tym momencie, bo dalej nie posunę się, bo potrzebuję właśnie te elementy kupić tutaj i dołożyć. Więc to jest właśnie godzina 12. Zacząłem wczoraj o godzinie 12, więc 24 godziny minęły. Z przerwą na sen po prostu. No dobra, koniec. No dzisiaj jest 10 czerwca 26 i teraz kończę przymocowywanie ostatnich 3 elementów. To jest 5 razy 2,5 do indukcji. To jest 4, 3, 4, też 5 razy 2,5 do pieca będę podłączać. I tutaj muszę zrobić przedłużkę do kaloryfera, znaczy do kaloryfera elektrycznego i do piwnicy 3 razy 4 aż. Do góry muszę przedłużyć to. Dobra. No i tutaj dokupiłem jeszcze, o widać, bezpiecznik. Bezpiecznik dokupiłem 3 razy N, czy 3 torowy i taką łączówkę na masę. No witam. Już zmęczony jestem, bo już godzina 16 jest i dzisiaj jest dzień elektryka. Więc z okazji dnia elektryka można powiedzieć, że skończyłem podłączanie wszystkich przewodów i wszystkich tutaj urządzeń. Dzisiaj dołączyłem tutaj do tego miejsca podłączyłem piec centralnego ogrzewania. Tutaj wstawiłem wyłącznik trójfazowy do indukcji. No i tutaj podłączyłem do góry idącą piwnicę, czy jak można powiedzieć tak, podłączenie wysokiego napięcia obciążenia do piwnicy. Znaczy właściwie nie wysokiego napięcia, tylko wysokiego obciążenia do 25 A charakterystyka C. I tutaj właśnie tak wygląda tutaj. No i tak to wygląda, nie? Teraz będę tutaj sprzątał wszystkie rzeczy. No ale przede wszystkim jeszcze będę starał się tutaj dopasować pokrywę główną. Tutaj będę musiał wyciąć te otworki, więc czeka mnie jeszcze paręnaście minut, ale ogólnie już wszystko jest podłączone. Zajęło mi to, co tu dzisiaj środa, czyli zacząłem w poniedziałek o 12 do wtorku do 12 bez przerwy, z przerwą na sen. Potem sobie zrobiłem przerwę regeneracyjną i dzisiaj w środę zacząłem koło godziny 12 mniej więcej, teraz jest 4, więc tak jakieś około 20-30 godzin mi to zajęło. Czemu tyle? No przede wszystkim nie miałem odpowiedniego narzędzia. Okazało się, że narzędzie do zdejmowania izolacji było za małe do tych grubych przewodów 16
i musiałem wszystko robić zwykłym nożykiem, co trwało długo bardzo. Po drugie, narzędzie do zarabiania końcówek okazało się fatalne. Nie polecam takiego narzędzia. Ono bardzo po prostu krzywo zarabia. Polecam takie, które ma 4 czy 6 takich właśnie ramion w środku, ale okazało się, że no, te tylko działa do 10. A ja miałem bardzo dużo właśnie powyżej 10, więc musiałem wszystko zarabiać tym i potem jeszcze musiałem poprawiać kształt tym normalnie kombinerkami. Kształt tego zarobienia, więc to też mi zajmowało dużo czasu. No i druga rzecz jest taka, że czasu mi też zjadało bardzo dużo właśnie układanie tych kabli. One były strasznie twarde, tam tutaj jest dużo przewodów o bardzo twardym przekroju, czyli takich grubych. I bardzo mi to długo trwało, żeby to wszystko pougniatać tam i powkładać, a chciałem, żeby to wyglądało no, schludnie. Dlatego właśnie długo mi zajmowało podłączanie, nie? Wszystkich tych przewodów. No i tutaj widzę, że został jeszcze jeden przewód, główny przewód masy, który tak puściłem bokiem. Wezmę go, może poprawię go i tutaj go założę, żeby ładnie tak nie wystawał, ale ogólnie jak na pierwszą skrzynkę w życiu chyba całkiem dobrze. Tu zastosowałem taki fajny łącznik, tutaj drugi łącznik, to mi pomogło troszeczkę. No i dość tak, tutaj stosowałem wszędzie takie pętelki, jakie widziałem po prostu na takie pętelki, o. Jak widziałem, montują na YouTubie, tak się podobno robi, nie? No dobra, to dzień elektryka udany, prąd mnie nie kopnął. Jeszcze ostatnie nagranie będzie z zamkniętej skrzynki. To jest już ostatni film z serii modernizacja skrzynki. To już jest ostatni etap. Tak wygląda skrzynka po modernizacji. Tak wygląda złożona skrzynka. I co? Jest godzina koło 16. Zajęło mi godzinę, ostatnią mniej więcej pół godziny, może 40 minut dopiłowanie tutaj tych brzegów i wciśnięcie tej skrzynki. Ona już jest położona cała. No i co? I to jest koniec z okazji Dnia Elektryka. Gotowa skrzynka wykonana. Zdecydowałem się tutaj nagrać taki mały suplement, który objaśnia ludziom, w jaki sposób działa tutaj ta skrzynka, żeby mogli na przykład sobie sami w domu swoją poprawić. I nagram tutaj w tej takiej części jakieś takie pomocnicze metody, triki, jakieś takie powiedzmy rzeczy, które pomagają w diagnostyce. Więc tak, wyłączam zasilanie i teraz sobie patrzę tutaj, gdzie jest prąd, nie? Tutaj nie ma, nie pali mi się dioda, a tu mi się pali. Czyli wniosek jest taki dla Ciebie, że prąd przychodzi ze skrzynki licznikowej tymi trzema wejściami. Czyli tu jest pierwsza faza, druga faza i trzecia faza. I Ty musisz od tego zacząć, że tutaj wchodzi prąd z licznika, powiedzmy. To jeszcze wyłączę wszystko, żebyś po prostu widział to. I teraz tak, co dalej się dzieje? Patrzysz wszędzie i nigdzie nie ma zasilania, co jest prawidłowo w tym momencie. No i dobrze. I teraz
jak tutaj to jest wszystko podzielone. Zobacz, jeżeli to jest główny odłącznik trójfazowy, to jeszcze musi iść z miasta, można powiedzieć z licznika, z zewnątrz, czwarty przewód, bo tu jest faza L1, L2, L3, jeszcze musi iść czwarty z przewodem neutralnym, czyli z zerem, czyli takim niebieskim N. I jego tutaj nie ma, więc on jest podłączony u mnie w mojej skrzynce tutaj. I jeszcze przychodzi ode mnie z ulicy, można powiedzieć, przewód czwarty, zielonkawy taki, zielono-żółty, który jest ochronnym przepięciowym. Czyli teraz musisz wziąć pod uwagę teraz taką rzecz, że ta sekcja jest sekcją główną, która zawiera w sobie tutaj neutralną, powiedzmy, masę, która przychodzi z ulicy i ona nie może nigdy dostać się do żadnego urządzenia w twoim domu. Dlatego, że ta masa jest masą, która przychodzi z ulicy. I tak to jest skonstruowane, że tu z dołu idzie L1, L2, L3, wchodzi z miasta jeszcze neutralne i przepięciowy. I to musisz zapamiętać w ten sposób, że ta masa nie może się stykać z niczym, z żadnymi twoimi urządzeniami. Nazwijmy tą masę po prostu masę z ulicy. I teraz może zacznę od przepięciowego. Co to jest to przepięciowe? To każdy to mniej więcej rozumie, nie będę tłumaczyć. W każdym razie przepięciowy jest wspólny. Czyli ten przepięciowy tutaj łączy się z tym blokiem przepięciowym i łączy się z tym blokiem przepięciowym. One są wszystkie wspólne. Czyli można powiedzieć, że przepięciowy to jest jedna grupa. I wszystkie twoje urządzenia w całym domu będą się łączyły z tym przepięciowym. Ale z masą już tak nie jest. Bo ta masa tutaj to jest ta masa z ulicy i nic się z nią nie łączy. No i dobra, i teraz lecimy dalej. Włączam prąd. I teraz powinno się na tych zaciskach pojawić prąd. I jest L1, L2, L3. I teraz u Ciebie może być odwrotnie, bo to urządzenie jest symetryczne. Może wchodzić z góry prąd z ulicy, a tutaj się pojawiać po włączeniu. Czyli ten włącznik dzieli po prostu prąd jakby na pół, tak? Odłącza. U mnie w tym przypadku tu jest prąd z ulicy, a tu jest po odłączeniu się pojawia, czy przy włączeniu dopiero w tym miejscu się pojawia. I ja go tutaj widzę, że jest ten prąd. I teraz tutaj sobie zauważ, że masz 3 przewody grube. Więc to nazwijmy sobie te magistralne, tak jakby, nie? One są właśnie tutaj czerwony, brązowy i czarny, czyli L1, L2, L3. I ten L1 tutaj, on idzie do tego urządzenia, idzie jednocześnie do tego urządzenia i idzie do tego urządzenia. Czyli musisz zrozumieć tutaj to, że do tego rozłącznika są podłączone jakby takie wyższej kategorii urządzenia. Tak można powiedzieć najwyższego rzędu w twoim domu. To i to. I teraz czemu tak jest? To urządzenie tutaj jest właśnie podłączone L1, L2, L3 bezpośrednio do tego, plus jeszcze jego masa N niebieski jest podłączony do masy z ulicy. To do tego. To do tego. I teraz to urządzenie z tymi czerwonymi wymiennymi kawałeczkami, można powiedzieć wymiennymi modułami, wymiennymi takimi interfejsami, ono ma takie zadanie,
że jeżeli leci jakiś bardzo wysoki prąd, jakieś wysokie napięcie, na przykład piorun uderzył w coś i z miasta leci wysokie napięcie bardzo, wpada to napięcie tu, tymi trzema, przelatuje przez to i rozchodzi się. I trafia w pierwszej kolejności, albo można powiedzieć, że bardzo szybko trafia na to. I teraz to wysokie napięcie trafia tutaj, do tego zacisku. O, proszę, tu jest prąd. Trafia tu i tu. I teraz tutaj wewnątrz są takie elementy, które w tym momencie nie przewodzą prądu. Ale gdyby się pojawiło za wysokie napięcie jakieś, krytycznie wysokie, to ono zacznie przewodzić. Ten element przewodzi L1, L2, L3 i neutralny. I to będzie potem zsiąkało, powiedzmy, leciało dalej tym przepięciowym i on tutaj dalej idzie tędy, tutaj tędy i idzie do ziemi. I tam niżej jest ziemia. I jest taki pręt w ziemi, który powoduje, że nadmiar tego prądu, który się pojawi na zaciskach, zamiast spalić ci wszystko, to spali te 4 elementy, które się wyjmuje jak klocki Lego i można je włożyć, ponownie kupić i one mają takie okienko i to okienko pokazuje, że jest zielony, czyli że jest sprawne. Jakby się spaliło, to jest czerwone okienko. Czyli to urządzenie nie robi nic, tylko chroni ciebie przed na przykład piorunem. Więc ono w tym momencie nie działa, tylko sobie jest podłączone i po prostu czeka na wielki jakiś tam, powiedzmy, na wielki prąd. Zamknę okno. No to teraz, jak już to omówiliśmy, to do czego służą te urządzenia i te dwa? I tutaj te dwa urządzenia, one są właśnie bardzo ważne, ponieważ one chronią twoje życie. I tak, jak to wszystko działa? Więc prąd z przełącznika głównego L1, L2, L3, ten prąd jest rozprowadzony do góry w tym moim przypadku. Tu L1, L2, L3 oraz masa. I ten sam prąd, ten sam L1 leci również tu i leci również tu. Do tego urządzenia. I to urządzenie nazywane jest potocznie wyłącznikiem różnicowym, bo ono mierzy różnicę prądu, który wpływa do niego, o tu, prąd wpływający tędy leci, L1, L2, L3 i neutralny, oraz prądu, który przelatuje i gdzieś tam sobie idzie do obwodu jakiegoś i wraca z powrotem tutaj na N. I jeśli ty zostaniesz porażony prądem, to on wykryje to, że jest różnica i wtedy wyłączy. I tak to wygląda, że się po prostu wyłącza. O tak. Ja tutaj wcisnę teraz test i się wyłącza. Więc musisz sobie zobaczyć, ile masz takich urządzeń. Ja mam takie dwa urządzenia, te można powiedzieć różnicówki. Mam to i to. Czyli muszę mieć dwie sekcje w takim razie. Dwie sekcje, jakby dwa oddzielne jeziora, dwa oddzielne jakby powiedzmy bloki sterownicze. I tak właśnie u mnie jest, że prąd L1, L2, L3 leci sobie tu, to już omówiłem, i leci sobie do pierwszego bloku. I to jest ten pierwszy blok. I do drugiego bloku, i to jest drugi blok. Czyli musisz sobie teraz zobaczyć, gdzie masz bloki. Więc ja mam te bloki. Dwie grupy, dwie bloki, nie wiem jak to nazwać. Dwie sekcje. I więc prąd z miasta, powiedzmy L1, L2, L3 i neutralny, wchodzi tu. I zobacz, ja tutaj klikam i widzę go, że jest ten prąd. Widzisz? Jest. Ale tutaj go nie ma. Już. Nie przelatuje w dół. Dlatego, że jest odłączony. I teraz chwilą, kiedy ja tutaj to włączę, patrz, to tu się pojawia prąd. Czyli on zaczyna przelatywać już. Czyli z miasta leci prąd tu
i tutaj wpada i się pojawia na tych zaciskach. To samo teraz włączam tu. Też się pojawia prąd na tych zaciskach. No i teraz ważna bardzo uwaga. Tu masz prąd, który już jest z perspektywy użytkownika za tym zabezpieczeniem, nie przed. Czyli ten prąd tutaj nie może nigdy dotknąć, zmieszać się z tym prądem. Ani ten prąd tutaj, ten L1, L2, L3 nie może się zmieszać z prądem z ulicy. Czyli reguła jest taka. Ten prąd, który występuje po barierze, powiedzmy tej zaporowej, ten prąd w rozumieniu naszym jest innym prądem niż ten. Ta masa w rozumieniu naszym jest też inną masą. I musisz to zrozumieć, że ta masa łączy się do masy miasta w ten sposób. A ta masa nie łączy się już z miastem. Ta masa idzie tym kabelkiem, tutaj, tu i wchodzi na ten blok masy. I ty musisz teraz zobaczyć sobie, możesz, omomierzem czy jak tam chcesz, że ta masa to jest tu. I dlatego ten blok jest wydzielony. I dlatego my nazywamy sobie, że ten blok tutaj, ten tutaj, ta masa obsługuje urządzenia tutaj w tym miejscu. I analogicznie ta masa tutaj jest podłączona do czwartego zacisku tu i to jest ta masa za barierą twoją, za firewallem, za zabezpieczeniem. I tak samo ten L1, L2, L3 też są za. Więc z punktu widzenia masy, to ta masa jest z miasta, a ta masa, czy jakby internetowa, internet na świecie, a to jest internet lokalny jakby. Jakby twój wewnętrzny, lokalny dla tego urządzenia. Czyli na przykład on się nie może styknąć nigdy. Ten prąd, ten neutralny się nie może styknąć nigdy z tym, ani się nie może styknąć z tym, on jest lokalny. PE też tak samo wydziela jako lokalny, ale one się mogą stykać. Nawet muszą się stykać. No i dobra, no i teraz jak już mamy drogę prądu, to powtórzmy sobie ją. L1 z miasta wchodzi tu, przechodzi przez rozłącznik tu. To L1 idzie tu, wchodzi na L1 na zabezpieczeniu. L1 wychodzi tu i to L1 sobie dalej podróżuje stąd i wpada co 3, czyli tu nie może wpaść, tu wpada, tu wpada. L2 wpada tu, tu i tu. I L3 idzie tędy i tu wpada i przepraszam, L3 wpada tu, tu i tu. Co 3. Czyli tutaj są w środku, tutaj są 3 przewody takie sztywne, miedziane, które rozprowadzają te 3 fazy równomiernie co 3. Dlatego teraz ja mogę podłączyć sobie 12 urządzeń, czyli to urządzenie ma 4 i te razem mają 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I ja sobie podłączyłem moje wyłączniki, eski, moje bezpieczniki tu. Więc prąd, idąc sobie na przykład tędy, wpada tu. Jest tu prąd? Jest. A tu jest? Tu nie ma go, bo jest wyłączony. Jak teraz włączę, to akurat jest trójfazowy, tak? Czyli pierwsza faza tu, druga tu, trzecia idzie tu. Tutaj są 3 fazy i tutaj idą 3 fazy. I te 3 fazy, dokąd one idą? No one idą do jakiegoś urządzenia, które potrzebuje 3 faz. No u mnie to jest właśnie centralne ogrzewanie elektryczne. Więc te 3 fazy idą sobie do tego pieca centralnego ogrzewania i wracają masą tu. Którąś z tych wracają. I potem wracają tu
tym zerem i tym zerem wracają tu i wchodzą tu. I potem to zero leci tu i wraca do miasta. To zero, czy tam neutralny. I teraz włączam po kolei wszystkie urządzenia w tym segmencie. I teraz w tym momencie jest taka sytuacja, że te 3 fazy zasilają te wszystkie 8 urządzeń, 8 bezpieczników. Po co tak się robi? Po pierwsze, bo jest wygodniej podłączać, a po drugie równomierne obciążenie jest prądem. Bo ten ma tutaj 40 amper. A te są po 16, max 16 i tu 20. Czyli nigdy nie ma tak, żeby ta suma dawała tu, nie? Ale, bo przecież nikt nie używa jednocześnie wszystkich urządzeń na maksimum. Ale generalnie jest jakiś wzór, którego ja nie znam, którym się wylicza, ile może być podłączonych urządzeń pod jakie zabezpieczenie. Więc ja mam tutaj 40 amper i u mnie jest tutaj więcej niż 40, bo tu jest 16, tu już jest 32, tu już jest 48, 56, 76, no to już jest dużo więcej, ale wychodzę z tego, że one nie są po prostu naraz włączone przy maksymalnym obciążeniu, bo tutaj prawdopodobnie są oświetlenie, jakieś drugie oświetlenie, jakieś gniazdka, jakieś inne gniazdko i tutaj w sumie najbardziej elementem, który najwięcej zużywa prądu, to właśnie może być tutaj. Ten trójfazowy właśnie jakiś tam, powiedzmy u mnie to może być centralne ogrzewanie, nie? Albo jakieś tam inne urządzenie, więc tutaj najwięcej zużywa. I jakby analogicznie do tego dołu jest też również góra. U góry nie ma prądu, u góry wchodzi prąd, ale dotykałem do neutralu. Tutaj wchodzi prąd u góry, na dole tego prądu już jest, bo jest przełączony, ale u góry i tutaj on się pojawia, jak widzisz, to samo i włączam wszystkie. I tutaj jest taka sytuacja kłopotliwa, że ja mam za dużo tych bezpieczników, tych nadprądowych i po prostu musiałem tutaj dać jeden więcej, bo mi się już nie mieszczą i wziąłem po prostu tutaj go zasiliłem stąd i tu wchodzi z tego. Czyli tutaj jest ta sama faza, czyli pierwsza faza, druga, trzecia faza, neutral. Czyli tak, tutaj idzie tak, pierwsza faza, druga, trzecia. Nic, druga, trzecia. Pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza, druga, trzecia. I ta trzecia faza jest połączona mostkiem tu, więc te 2 bezpieczniki mają tą samą fazę, ale ja się tym nie przejmuję, dlatego że ja dałem tutaj urządzenia o niskim poborze mocy. O niskiej po prostu mocy. Bo tutaj patrz, zobacz, jest B10, 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 to są właśnie niskie. Potem jest B16 i tutaj dalej są wyższe. C25, C20, 20, 20, bo to są kaloryfery, a tutaj są jakieś inne urządzenia, więc najsilniejsze urządzenia mam najbliżej po lewej, żeby teoretycznie prąd miał krócej do niego. Taka logikę przyjąłem. Tak samo tutaj też jest, że te o większej mocy są po lewej, a tu są mniejsze. I to w zasadzie jest cała skrzynka omówiona. I teraz jeśli chodzi o masy, to wszystkie urządzenia, które są tu podłączone, powinny mieć masę tu. Wszystkie, które są tu, powinny mieć masę tu, ale jak widzisz, tutaj tych mas jest mniej, bo jest ich tylko, tu nie wiem, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a tutaj jest ich dużo, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czemu tak się dzieje? No, prozaiczna po prostu przyczyna jest taka, że niektóre kable wychodzą ze ściany na dole, a niektóre wychodzą u góry. I u góry ja mam więcej urządzeń po prostu. Mam więcej urządzeń u góry, więcej tych kabli mam po prostu. I z tego powodu, że mam więcej tych kabli, to wszystkie urządzenia tutaj są praktycznie zasilane z góry,
ale niektóre urządzenia z dołu muszą iść do góry. Już to wyjaśniam. Czyli na przykład tutaj jest bezpiecznik tu, ale kabel, który jest do niego podłączony, wychodzi z góry, więc brązowy leci z góry tu, a neutralny niebieski idzie z góry, nie idzie w dół, tylko idzie tu. Więc jakby mimo, że ten bezpiecznik niby jest w sekcji dolnej, to on tak naprawdę jest podłączony do górnej. Dlatego, że u góry jest więcej kabli. No i nie chciałem ciągnąć wszystkich kabli w dół. Tyle ile mogłem dałem u góry. Po to, żeby tych kabli było mniej. Dlatego właśnie tutaj przewodów jest mniej, tak? Popatrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 jest. 5 odbiorników, a przewodów jest raz, dwa, trzy, 4. Czyli jeden musi do góry iść. To jest główny zasilający, jakby ta masa neutralna, główna na cały blok. A to są te, które jakieś idą do góry. Z góry idą. Więc sobie tak zrobiłem, że te 3 są pogrupowane tak, dlatego że te masy idą do góry, do bezpieczników, bo na dole się już nie mieszczą. Te z kolei masy tu to są do urządzeń, do bezpieczników na dole, a ten jest jakby zasilanie w masę, które idzie tutaj do N-ki. I to samo też mam tutaj. Ta N-ka tutaj, ta gruba N-ka, to jest zasilanie w N-kę, które idzie tu. Tutaj. Żeby sobie wyróżnić, że to jest gruba, zasilająca N-kę. Neutralny kabel, a te tutaj idą wprost właśnie do tych urządzeń, które są tu. No dobrze. No i tu jest taka jeszcze łączówka, która... Po co ją zrobiłem? Bo miałem po prostu... miałem kabel, który był złożony z 2 i było mi łatwiej po prostu ten kabel podzielić na pół, czyli on sobie idzie tu i tędy. Więc prześledźmy drogę masy. Masa z miasta wpada tu. Masa z miasta wpada tu do bloku z miasta masy. Potem idzie sobie ta masa tu i idzie tu do jednego z bloków głównych. Potem idzie masa tu do bloku głównego i idzie masa tu do bloku tego. Więc te wszystkie urządzenia współdzielą jedną wspólną masę. Natomiast tutaj to jest zwykły wyłącznik, który jest trzyfazowy i on zasila jakieś urządzenie bardzo dużej mocy, chyba indukcję, i on bierze, niestety tutaj skrzynka jest za mała i on bierze, patrzy gdzie on bierze, co bierze, wyłączam i patrzy gdzie jest, tutaj nie ma, stąd bierze, tak, czyli te przewody tu wyłączyłem po to, żeby zobaczyć, którędy wpada prąd. Jak tutaj prądu nie ma, czyli to jest tu prąd, czyli wiem, że ten prąd wchodzi tu. I ten prąd leci stąd. I tutaj z tyłu pod spodem są otwory, które włożyłem te przewody i je skręciłem tutaj tymi śrubami. Skręciłem tymi śrubami i idą 3 przewody. Raz, 2, 3. Te 3 przewody idą z tyłu i wpadają tu. Raz, 2, 3. I teraz tu jest wyłącznik trójfazowy i on tutaj dalej zasila brązowy, czarny i szary, które zasilają jakieś urządzenie. Więc tutaj w tej skrzynce skrzynka nie jest taka prosta jak wszystkie typowe, ale też nie jest jakaś maksymalnie skomplikowana, bo ma tylko 3 bloki, przepraszam, ma 2 bloki tutaj, plus trzeci zabezpieczeniowy,
przed zbyt dużym prądem. No i tutaj ten mógłby być na przykład tu, ale się już nie mieści, tak? Albo ten mógłby być tu, ale się nie mieści. Dlatego on fizycznie znajduje się tu, ale on wcale nie należy do tego bloku. On należy do tego dolnego bloku, ale nie mogę go tu zamontować i go zasilić z dołu, dlatego że się nie mieści szafka, bo szafka moja ma 12 miejsc, czyli mogę 13 wstawić. I tu masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Mam 13 miejsc i to jest maks na tę moją szafkę. Gdybym miał jeszcze jeden rząd, to bym stworzył jeszcze jedno zabezpieczenie i do niego podłączył to na przykład i miałbym wydzielony elegancko. I tutaj jeszcze powiem, że jeszcze tutaj byłoby jedno urządzenie, które w tej chwili jest podłączone tu i jest w innej skrzynce, więc byłoby tutaj to urządzenie w tym miejscu i nie byłoby tej drugiej skrzynki. Czyli podróż prądu możemy prześledzić tak. Tu tędy L1 wchodzi z miasta, przechodzi przez wyłącznik, wchodzi jakby w magistralę. Tą magistralą leci prąd do naszego zabezpieczenia. Ten prąd rozprowadza się tu, co 3. Tu jest wycięty, nie? Więc co 3, czyli pierwszy, trzeci wycięty, więc kolejny zasila kolejne te urządzenia. Prąd dalej leci tu, tym leci powiedzmy do pralki. W pralce są w kontakcie minimum dwa przewody. Wraca niebieskim i tym niebieskim wraca tutaj z pralki. I powiedzmy tym wraca z pralki, a następnie leci tu i wraca tu z pralki i leci dalej tu i tu leci do miasta i wylatuje do miasta, można tak powiedzieć. Taka jest droga prądu. O. I z takich uwag, które mogę powiedzieć, to chyba wszystko. Ważny jest, podobno jest ważny ten prześwit, żeby był taki prześwit między przewodami, żeby one były zaokrąglone, żeby można było w razie ukruszenia czy coś, to można było obciąć i dać nową końcóweczkę, więc są takie, zalecane są takie kółeczka, robienie kółeczek, to widziałem na YouTubie, u innych też, tutaj. Jeśli chodzi o te końcówki zaciskowe, to tutaj są końcówki zaciskowe, tu, 1, 2, 3, tutaj są raz i tutaj są zaciskowe końcówki, które zaciskają dwa przewody. 2L3, 2L2, 2L1, dwie masy i tutaj znowu. Czyli wkładam i to są przewody, ogólnie powinno się stosować przewody linka, czyli złożone z takich małych cieniutkich drucików, bo one są właśnie giętkie i je się zastosuje wewnątrz skrzynki, więc to są linki. Więc wszędzie tam, gdzie przewód jest linką, czyli złożone z małych przewodzików, są te końcóweczki zamontowane. Tu i tutaj i tu, to są wszystko te końcóweczki. A wszędzie tam, gdzie końcówki nie ma, to jest to drut, czyli przewód z jednym takim, złożony z jednego metalu i on nie wymaga takiego właśnie stosowania takiego zaciskowego, takiej końcóweczki zaciskowej. No w tej chwili nie pamiętam jak się nazywa taka końcóweczka. Zacisk, coś takiego. I to tyle, nie? To tyle jeśli chodzi o budowę tej skrzynki. Mam nadzieję, że komuś się to przyda.